Cześć, dzień dobry, wujek z tej strony. Witam was w dniu 46, już nie naszej wyprawy, chociaż w zasadzie można powiedzieć, że naszej. No bo na ekranie widzimy właśnie widok z motocykla Pawła, który już wstał i przemieszcza się przez nieco wypłaszczone już tereny Austrii. Ale nieco wypłaszczone to w sumie złe słowo, bo zobaczcie jak tu jest ładnie, górki też są, rzeczka płynie, pięknie jest. Deszczyk też wprawdzie troszeczkę kropił mu na twarz, ale czymże jest lekki kapuśniaczek w takich okolicznościach przyrody? No sami powiedzcie. Natomiast niestety, te piękne drogi skończyły mu się bardzo szybko, bo dojechał do Czeskiej Republiki. A u braci Czechów, jak to u Czechów, było ładnie, to znaczy był las, były pagórki, była też cała masa bocznych dróg prowadzących przez takie oto piękne miejsca, no ale tak poza tym niewiele się działo. Poza tym w tym momencie właśnie obudziłem się ja i wchodzę, uwaga, wcale nie na biało, bo padał deszcz. Po prostu zwyczajnie się obudziłem, zjadłem coś, no i idę w stronę motocykla, ale wcześniej coś wam jeszcze pokażę. Hotelik. Wczoraj wam pokazywałem. Mokro, deszcz pada. Mamy nowy dzień. Szkoda, że deszcz pada, bo akurat się okazuje, Jura jest dosłownie 100 km stąd. No ale tak sprawdziłem, że 2 godziny musiałbym nadrzucić przynajmniej. I nie wiadomo jaka będzie pogoda. Jakby było super słońce, to z chęcią bym sobie tam się pokulał po tych górkach. No ale tak to nie bardzo. Szkoda, więc jadę dalej. Sorry Jura, innym razem. Masz zaproszenie jak coś do Anglii z rodziną zawsze aktualne i tyle. No i w końcu ja też zlądowałem na motocyklu, podziwiając widoki. Znaczy się, uwaga, teraz je podziwiałem. Pięknie, prawda? No to możemy jechać dalej, bo to już minęło. A przede mną wiele nudnych kilometrów przez płaskie części Włoch, no bo niestety do Alp dojechać nie mogę, bo tam są ulewy. A u mnie jedynie siąpi. No i zresztą sami zobaczcie na mapie. Tak wyglądała moja przekichana trasa w dniu dzisiejszym. Aż bolało, że się nie da tam pojechać trochę do góry. No ale jednak na wieczór w którymś tam momencie się udało, zatem skrócę te męki, bo w sumie nie ma tu co za wiele pokazywać. No, może poza tym, co było na horyzoncie, ale tak poza tym, to nawet nie omijałem tego dnia autostrad, bo nie było po co. Plan na dzisiaj był bardzo prosty i zakładał tylko i wyłącznie jedną rzecz. Ominąć chmurę deszczową, tak aby pod wieczór dojechać do miejscowości Aosta, bo tam miało być już sucho i ładnie. Tymczasem ładnie to miał Paweł. Zobaczcie, przedzierał się przez te piękne czeskie miasteczka z tymi pięknymi blokami po lewej. No nie, żartuję, ale ogólnie to były piękne. No a do tego, jak już wcześniej wspominałem, miał pagórki i lasy i pagórki. A do tego jeszcze odrobina deszczu i mamy komplet. No i powiem wam tak, praktycznie cała jazda Pawła przez Czechy wyglądała no mniej więcej w ten sposób. Było lekko mokrawo, ale już na szczęście nie padało. No i był las, i pagórki, i las. Wyglądało wprawdzie jakby miało padać, ale na szczęście tego nie robiło, więc pod tym względem Pawłowi się udało. A co się działo po włoskiej stronie? Ano przez chwilę wydawało mi się, że jest ładnie. To znaczy inaczej, pogoda w końcu się poprawiła, bo już odjechałem spory dystans, no ale wizualnie, no to sami widzicie. Tunele, autostrady i takie tam. A wszystko po to, żeby jak najdalej odjechać od deszczowej chmury, bo ta wbrew pozorom czaiła się tuż za rogiem. Tymczasem u Pawła było w zasadzie bez zmian. Wciąż jechał przez las. Aczkolwiek pojawiły się atrakcje. A to mostek, a to rzeczka, a to, uwaga, serpentyny. Tak jest. O, i lokalni bajkerzy, a to zawsze oznacza, że jesteś na właściwej drodze.
tego doszły też stare, ale ciekawe wioseczki. Powiem, było całkiem. I wprawdzie nie zawsze, ale przez większość czasu jakość asfaltu była tu fenomenalna. Taka ciekawostka, bo my Polacy zawsze jeździmy na Słowację, bo tam jest, czy tam teraz się mówi do Słowacji? W sumie to nie wiem, powiedzcie mi jak wiecie, tak czy inaczej. Zawsze jeździmy tam właśnie, bo tam są górki, wiadomo, i fajnie i w ogóle. Tymczasem często i gęsto omijamy Czechy, myśląc, że nic tu nie ma, tylko płasko i w ogóle. Tymczasem naprawdę jest tu co pozwiedzać. No i ładnie. U Pawła, jak widzicie, wprawdzie nie pada, ale jest gotowy na deszcz w każdej chwili. No tak, ale jak widzicie, jednak postanowiło nie padać, zgodnie z zasadą, że kiedy masz na sobie przeciwdeszczówkę, to padać nie będzie. U mnie natomiast zaczęło się rozpogadzać. A przy okazji możecie sobie porównać, co jest ciekawsze, czeskie wioseczki czy włoskie wioseczki. Ja tam nie wiem, ale wiem, że fajnie się jedzie. CPN samoobsługowy, durnowaty, nie cierpię ich. No, a teraz mamy już 30 stopni, słonko. Raz na jakiś czas chmury deszczowe się pojawiają, takie malutkie, w których coś pada, ale to nawet nie ma co przeciwdeszczówek zakładać. Jadę, spierniczam i tyle, i gonię, bo jest ładna pogoda i wszystko się dobrze układa. No i zaraz będę jechał w stronę tych Alp. Gdzieś tam są, to mnie widać daleko. Na razie je omijałem, bo tam cały czas deszcze są, ale już jutro ich nie będzie. Więc zatrzymam się dzisiaj tuż pod Alpami i tyle, a rano ruszę świeżo. Yeah. I gdybym tylko trzymał się tego właśnie planu, wszystko byłoby pięknie. Niestety musiałem coś nawymyślać, ale to później. Tak, no, wioski, miasteczko. W sumie to wcale nie jest specjalnie ładne, ale ładne. I trzymając się takiej oto złotej myśli, ruszyłem dalej. Gdy wtem natrafiłem na coś ciekawego. Ktoś się może zastanawiać, dlaczego ja tu jadę. To zaraz się wszystko wyjaśni. Chyba tu przejadę, czy nie przejadę? Chyba nie przejadę. Zobaczcie na to. Beverly Hills. Chcę zdjęcie przy Beverly Hills, a tu kurde jak postawić. A tu zobaczcie na to. Też był bar. Aha. Nieźle. No tak jechałem sobie i nagle cyk, patrzę Beverly Hills. Mówię, zjadę, zrobię zdjęcie obok Beverly Hills, bo przecież jeszcze nie mam. Niestety nie dało się tam podjechać, bo dookoła był rów. Ale nic to, bo po prawej mijamy Bazylikę Świętego Bazyla i jedziemy dalej.
może w szamie coś na szybko wypiję, bo się spać chce. Zrobiłem już 150 minut, czyli 250 km. Także chwila przerwy. Chciałem powiedzieć, że dopóki asfalt suchy, to trzeba jechać, ale tu jest akurat mokry. Ciepło jest, ale wcale nie jest jakoś gorąco i mam bluzę pod spodem, ale no nie jest jakoś tak super ciepło, że mi się zgrzewa. A może to po prostu już po tej Turcji i tak dalej. Nie wiem. 30 stopni w każdym razie, tak. A tutaj w tym miejscu naszło mnie takie przemyślenie, bo jechałem sobie, jeździli różni motocykliści, jedni machali, rękę wystawiali lewą w górę, drudzy w ogóle i tak sobie pomyślałem, co z tego, że sobie machamy, jak na przykład potem stajemy na stacji benzynowej i między sobą nie gadamy, staje koło was motocyklista, kiwacie mu głową i to w sumie tyle, najczęściej. To jak to jest? Lewa w górę, ale potem nie rozmawiamy ze sobą? Jak tam jest u was? Bo w Wielkiej Brytanii na przykład bardzo często tak jest, że tak, wszyscy sobie kiwają głowami, bo tu się nie macha, nie wystawia ręki, no bo wiadomo, odwrotnie się jedzie po odwrotnej stronie, w związku z czym kiwa się głową. A potem zajeżdżamy na stację benzynową i ludzie często do siebie nawet nie gadają. Co myślicie? Ja myślę, że lepiej już byłoby gadać na stacjach benzynowych niż machać jak debil. Ale co ja tam wiem? Wiem natomiast jedno, że dojechałem tutaj prawie do miejscowości Aosta, której to myślałem się dzisiaj zatrzymać, pomyślałem sobie, wykupię sobie tu hotel, nie będę jeszcze dzisiaj wjeżdżał w Alpy, bo dzisiaj jeszcze prognozy mówiły, że będzie padać, w związku z czym poczekam sobie tutaj do jutra, no i tak miało być. Ale przyjechałem tu nieco za szybko, pogoda była super, bo 30 stopni, pokoje w hotelach były bardzo drogie, a tuż obok była przełęcz Świętego Bernarda. No i te fakty jakoś mi się tak połączyły w jedną całość. Czyli, no co będę stawał, jadę dalej. Aczkolwiek trzeba było być mądrzejszym i spojrzeć na tą chmurkę u góry. Generalnie to jest ładne, nie pada, ale zahaczam o tą chmurę, co jest na pewno. Czasami z niej coś posiądę. Tam jest ładna pogoda, bo pominąłem tą jedną chmurę. Tam wygląda, jakby się coś z chmury oberwało. I to jest niepokojące. I rzeczywiście trochę było, do tego stopnia, że postanowiłem jeszcze raz zatrzymać się na stacji benzynowej i przemyśleć sytuację. A tymczasem u Pawła... A u Pawła po drodze były ciekawe miasteczka, ciekawe malunki, a poza tym również zapowiadało się na deszcz. Ale pamiętacie, Paweł jest przebrany w ciuchy przeciwdeszczowe, więc pewnie padać nie będzie. Tymczasem ja, po przemyśleniu wszystkich za i przeciw, po przeanalizowaniu wszystkich ogłoszeń na bookingu... Na razie jadę, mam hotel już gdzieś tam w dupie Maryny, w Szwajcarii, więc jadę przez Szwajcarię. I tyle. Jadę na przełęcz Świętego Bernarda, czyli coś tam St. Bernard Pass. Słyszałem o tej przełęczy, 18 euro tutaj mi wpisuje, nie wiem czy tyle będzie kosztowało za motocykl. Trudno, zobaczymy. Hotel był w każdym razie drogi, bo kosztował chyba 70 coś funtów. No ale to Szwajcaria, także jest jak jest.
Do boju, zatem. Zaczynam się zastanawiać, czy nie popełniłem błędu, bo hotel mam zapukowany gdzieś tam w miejscowości po szwajcarskiej stronie, nie dojdzie do drogi. To jeszcze do tego, no może padać po drodze, a mam 1,5 godziny, także widać chmury. Mam nadzieję, że nie, że będzie coś widać. Czyli jak sami widzicie, moja analiza stanu faktycznego nie była dziś specjalnie udana. Puddles splash like a rebel song. Lightning strikes, but we're moving on. The rain No i co, jak widzicie, postanowiłem się jednak przebrać. 2 powody. Pierwszy to oczywiście może padać, ale drugi był bardziej prozaiczny. Zrobiło się cholernie zimno, a ja byłem wciąż w kurtce meszowej. So let it pour, let it howl. We'll weather it all somehow. Thunder can scare the brave at heart. Na pewno będzie ciepło i nie będzie padać. Chciałbym zrobić w trąbę i puścić mnie jakimś tunelem. Tak jadę, patrzę, tunel jakiś, a tu pas Saint Bernard w prawo, a ja mówię mieć w lewo. Możesz, ty. Tak, to nie będzie problem. Tunelem nie jadę, tunel był tam gdzieś, tam jest tunel, a ja jadę tu, czuję mróz, dobrze jest. Jasne, co będę omijał przełęcz górską i jechał jakimś tunelem, kiedy właściwie co najwyżej będzie padać, nie? Co mi szkodzi? No chyba, że to jednak była głupia decyzja. Ekstra jest, już pada. Mikrofon schowany, więc gówno słychać. Może jeszcze póki nie jadę, to jeszcze coś, ale jedziemy tam. It's gotta improve one way or another. We'll hold tight till it's smooth together. The one above will calm the sky. We're unshaken. We'll never say goodbye. I tak oto dojechałem do szczytu przełęczy, przemarznięty, przemoczony i w fatalnym nastroju. Z plus 30 zrobiło się poniżej 10. Dramat. Wicher zamiatał mną z lewej na prawą, zresztą widzicie te flagi tutaj. No kosmos jakiś tu był. Szczerze mówiąc, to klołem, że wyjechałem za Aosty i tam nie wziąłem hotelu, a po drugie klołem, że nie wziąłem tego cholernego tunelu, bo mogłem przejechać pod tą cholerną górą. Co mnie podkusiło? No ale nic, służba nie drużba, trzeba jechać dalej. Może jeszcze coś zobaczę. Kiedyś, jak się tam mgła rozejdzie. A właśnie, a do tego na wjeździe na tą przełęcz widziałem, że tu trzeba zapłacić jakieś pieniądze, że jakaś winieta, że coś. No i mnie zmylili, bo nic tu nie trzeba było płacić. Winieta to była za ten tunel tam na dole. A tu nie trzeba. Ale niestety zacząłem poszukiwać tej winiety i to też był cyrk na kółkach. W ogóle bez sensu. Jakbyście tędy jechali, to nie kupujcie. Nie bądźcie tak głupi jak ja. A w ogóle, to najlepiej zostańcie we Włoszech. Tu jest, no sami widzicie, kiepsko. Widoki, no bardzo marne, szczerze mówiąc, bardzo marne.
Chciałem tylko powiedzieć, że stoję na tym czerwonym. 6 minut czekania podobno. Ktoś tam jedzie, ale zaczyna znów kropić, więc ekstra jest. I zimno jak cholera. Z 30 stopni wpaść w taką gnojówkę to nie wiem. Szwajcaria, ta? Przyjedź do Szwajcarii. Winiety, kosmiczne ceny, idiotyczne światła, mijanki i policja, która może cię oszczupać z ostatniego grosza. Leave it clean, but why do you take what's serene? Endless rainfall, won't you end? A sky that weeps has no friend. No i to jest mój piękny hotel, o ten tu. Mniejsza z nim. Zaraz go obejrzymy, tylko zaniosę graty i tyle. No więc tak, to był najtańszy hotel w okolicy, czyli jedyne 80 funtów dało mi taki olbrzymi pokój. Niewyobrażalne, co? Cóż za luksusy. Trzeba jednak było zostać w tej Aoście, no ale nic nie poradzimy. Przynajmniej jest tu co zjeść i się gdzie napić piwa. Tam też by było. I to taniej. Ale nieważne. Bo tymczasem wróćmy do tego, co robi Paweł. A Paweł wciąż jedzie, zobaczcie. Jest bowiem twardy, a nie miętki i zamierza dzisiaj dojechać do Polski, do Wrocławia, a jutro wrócić już do domu do Koszalina i pójść do roboty. Tak jest. Przykre, ale to koniec. Właśnie po desce odczepiła się przyczepa i próbowała wszystkich pozabijać. Bardzo ciekawe. Na szczęście jednak nie zabiła mojego przyjaciela, który bezpiecznie dojechał już do Kudowy-Zdroju. Zatem do jego celu wyprawy zostało jeszcze trochę. Podejrzewam, że z 1,5 godziny. No i w końcu, grubo już po zmroku, dotarł do Wrocławia. Zatem to by było wszystko na dzisiaj. No i co, zobaczymy się w kolejnym odcinku. A że zostały mi już tylko 2 odcinki do publikacji, to tym bardziej powinniście je obejrzeć. Zatem do zobaczenia za tydzień. Na razie, cześć!